Cześć, oglądacie Glare One TV i w tym odcinku zaprezentuję Wam nadajnik Glare One Talos. Zapraszam do oglądania. Glare One Talos charakteryzuje się tym, że jest wyposażony w ekran dotykowy. Jest to ekran OLED. Dzięki temu ma bardzo żywe barwy i jest też bardzo jasny. Rozmiar tego wyświetlacza, tego ekranu to 1,43 cala. Oczywiście do sterowania, do zmiany parametrów lamp możemy używać tego właśnie ekranu, ale oprócz ekranu możemy też się posłużyć takim wygodnym pokrętłem, który jest zlokalizowany na boku obudowy i za jego pomocą możemy szybko i łatwo zmieniać, nie tylko wybierać grupę, którą chcemy sterować, ale też zmieniać parametry, jeżeli chodzi o ustawienie mocy. Podobnie jak nasze pozostałe wyzwalacze w systemie Glare One, Talos pracuje w częstotliwości 2,4 GHz i ma skuteczny zasięg do około 80 metrów. Możecie tutaj ręcznie wybierać i parować Talosa z urządzeniami w trybie Slave, czyli z lampami, zarówno z Atusami, jak i z wszystkimi Botisami oraz lampami z rodziny Vega i Antares. Natomiast jeżeli chcecie, to możecie też z lampami typu Botis 400-600 zastosować tak zwane automatyczne parowanie i skrócić ten setup, ustawianie komunikacji bezprzewodowej. Talos obsługuje maksymalnie do 16 grup lamp i możecie wykorzystywać jeden z 32 kanałów komunikacji. Z racji, jak widzicie, bardzo niewielkich rozmiarów, Talos zasilany jest specjalnym akumulatorem litowo-jonowym, który jest wbudowany w obudowę. Możecie go w bardzo prosty sposób doładować za pomocą USB-C, czyli złącza, który jest zlokalizowany na boku obudowy. I ten akumulator litowo-jonowy pozwala pracować ciągle przez 8 godzin lub wykonać około 30 000 wyzwoleń lamp błyskowych. Glare One Talos jest oferowany w dwóch wersjach. Wersja pierwsza, ta, którą mam teraz w ręce, my ją nazywamy tak zwaną uniwersalną wersją, ponieważ ona pasuje do wszystkich aparatów, które mają stopkę typu ISO, czyli do Canonów, do Nikonów, do aparatów Fujifilm, Lumix oraz OM System. Jedyne, co trzeba zrobić, to w ustawieniach tego nadajnika wybrać konkretny system, do którego chcecie tego Talosa podpiąć. Jeżeli posiadacie aparaty Sony i chcielibyście zakupić Talosa właśnie do tych aparatów, to w naszym katalogu występuje też Talos S, czyli wersja specjalnie wykonana do Sony, gdzie stopka połączeniowa z aparatem jest wykonana w troszeczkę inny sposób. To wynika z budowy aparatów Sony. Czyli jeżeli macie aparat Sony, kupujecie Talosa S. Jeżeli macie aparat Canon, Nikon, Fujifilm, Lumix albo OM System, kupujecie podstawową wersję Glare One Talos. Nadajnik Talos może pracować z lampami błyskowymi w trybie w pełni ręcznym, czyli możecie manualnie ustawiać moc błysku danej grupie lamp. Natomiast możecie również wykorzystać tak zwany program TTL, czyli po podpięciu nadajnika do aparatu, jeżeli wybierzecie w menu aparatu sterowanie właśnie automatyczne TTL, to wtedy aparat w komunikacji z lampami właśnie przez Talosa będzie w stanie w sposób automatyczny dobierać odpowiednią moc błysku, tak żeby ekspozycja, którą uzyskujecie, była poprawna według aparatu. Jeżeli chcielibyście stosować każdy czas otwarcia migawki w waszym aparacie, to jest też tutaj taka możliwość, ponieważ Talos też obsługuje system HSS, czyli High Speed Sync, czyli można synchronizować błysk lamp z każdym czasem migawki. Dla posiadaczy lamp z linii np. Botis 400 i 600 fajną funkcją jest to, że można z poziomu Talosa sterować dwoma trybami błysku. Oczywiście oprócz sterowania w tak zwanym TTL-u i manualu możecie też uruchomić tryb wyzwolenia multi, czyli sterować
mocą, częstotliwością błysku oraz ilością tych błysków. I możecie również uruchomić Talosa w trybie freeze, czyli wymusić na lampie bardzo krótkie czasy trwania błysku. Ostatnią cechą, która myślę, że jest ciekawa i może część z Was zainteresować, to jest zmiana koloru interfejsu. Ponieważ mamy tutaj ekran kolorowy, można wybrać kolor podświetleń. Do czego Wam się to może przydać? A mianowicie na przykład do tego, że jeżeli macie więcej niż jeden taki nadajnik Talos i chcecie je w jakiś sposób rozróżnić, to na przykład w jednym włączacie sobie kolor zielony podświetleń, w drugim czerwony. Można dzięki temu łatwiej rozróżniać dane urządzenia. Nadajnik Talos zawsze jest oczywiście dostarczany w naszym firmowym pudełku, a w środku w pudełku znajdziecie sam wyzwalacz, no i taki niewielki poręczny pokrowiec, który mieści w sobie właśnie Talosa. Będziecie mieli też do dyspozycji kabel USB-A do USB-C, który posłuży Wam do ładowania. Jedyne co potrzebujecie to albo powerbank z wyjściem USB-A, albo na przykład jakąś ładowarkę do telefonu i to Wam pozwoli naładować Wasz nadajnik. I jest też oczywiście skrócona instrukcja, która opisuje takie podstawowe tryby związane z ustawieniem samego nadajnika. Jeżeli chcielibyście mieć dostęp do takiej pełnej, dużej instrukcji, to można ją pobrać z naszej strony internetowej, do czego oczywiście Was zachęcam. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie Talosa, zapraszam Was do sekcji komentarzy pod filmem i dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych odcinków Glare One TV.